Dzień dobry, witam wszystkich w orbitalny czwartek. Dlaczego orbitalny? No bo to na dziś zaplanowany jest pierwszy orbitalny start połączonego boostera i statku kosmicznego od firmy SpaceX. Okno startowe rozpoczyna się o 15:28, potrwa 62 minuty. Wszystko wskazuje na to, że jeżeli ma polecieć, to chyba poleci o czasie, a do startu trochę ponad pół godziny nam zostało i ja w tym czasie zerkam teraz na czat. Zobaczymy, kto wpadł dzisiaj na transmisję. Franciszek, od razu już Ciebie tutaj znalazłem, już nawet wcześniej. Cześć. Wspólnie polujemy na satelity przecież. No właśnie, słuchajcie, dajcie znać, czy dzisiaj robicie wieczorem live'a. Pogoda, jeszcze nie ma startu, więc na szybciutko tylko przełączę na pogodę. Zobaczcie, ta mapa po prawej wskazuje, jak może wyglądać prognozowana pogoda nad Polską około godziny 22. Także jeżeli chcecie poglądać niebo, dawajcie znać w komentarzach. Jeżeli trochę osób się uzbiera, to zrobimy dzisiaj drugiego live'a późnym wieczorem. No to co, czekamy cały czas na start transmisji od SpaceX. Mieli punktualnie o 45 rozpocząć. Och, chyba coś się będzie działo. Dobra. Chyba będą za chwilę zaczynali. Widzę, że już animacja się pojawia. Starlinki, kiedy będą? Klasyczne pytanie. Spodziewałem się tego pytania. Swoją drogą wczoraj wystartowała jedna z kolejnych misji Starlink, oznaczona numerem, z tego co pamiętam, G62. Jeżeli o nią pytacie, to te Starlinki nie będą na 99% widoczne nad Polską. Jakby trajektoria przelotu jest tak fatalna, tak nisko nad południowym horyzontem i to jeszcze w godzinach porannych, zaraz przed świtem, niebo jasne, trajektoria niska, jakby nic tam się nie składa w tym kierunku, żeby przelot zobaczyć. Dobra, wracam do obiecanego czata. Kto tutaj wpadł? Cześć Jarosław, cześć Dorota, cześć Kermit. Jeszcze raz Jarosław już pogodę podaje. Cześć Angelika. Siema Piotr. Cześć Limax. Cześć Jakub. Cześć Koman. Anita. Właśnie Anita, ja jestem Tobie dłużny wyświetlenie. Donate'a. Anita zostawiła donate'a blisko 2 tygodnie temu, kiedy robiliśmy ostatniego live'a. Akurat ja w tym momencie kończyłem transmisję. Anita, dzięki za wsparcie. Bardzo, bardzo dziękuję. Cześć Czankajew. Anita się śmieje. 30 kilka minut do planowanego startu. No ciekawe jak pójdzie. Ja zerkam sobie na Twittera od SpaceX, czy nie puszczają jakichś aktualizacji. Nic nie widzę. Ostatni wpis sprzed 43 minut wskazujący na to, że odbywa się na tamten czas tankowanie. Cześć Robert. Wałbrzych zachmurzone. No Poznań teraz też, ale wieczór ma być przepiękny. Kto jeszcze w pracy albo w szkole? Dużo osób narzekało, że jeszcze w szkole pewnie siedzi. Intro robi wrażenie, dziękuję bardzo. Muzyczka niezmiennie ta sama od blisko roku, natomiast trochę elementów graficznych dołożyłem, dzięki. No już mają 6 minut opóźnienia z transmisją.
To moi drodzy, w oczekiwaniu na transmisję od SpaceX, tylko drobna ciekawostka. Kto lubi obserwować Księżyc, to dzisiaj może jeszcze nie, bo to będzie hardkorowe zadanie, ale Księżyc już jest z dala od Słońca, zaczyna się oddalać. Będzie można złapać bardzo cienki sierp Księżyca. Jutro na pewno, ponieważ Księżyc zajdzie 2 godziny po Słońcu, ale dzisiaj Księżyc będzie zachodził dosłownie pół godziny po Słońcu. Pytanie, czy to jest realne, żeby zobaczyć ten cieniutki, hardkorowo cieniutki sierp. Okolice godziny 20, 20:15, wszystko zależy od miejsca zamieszkania. Ja spróbuję na to zapolować, co prawda jeszcze nie na live'ie, ale gdzieś tam w domowym zaciszu zobaczymy, czy teleskopem w dużym powiększeniu złapie cieniutki sierp Księżyca. Także dla tych, co będą mieli dzisiaj czyste niebo i mają jakiś sprzęt optyczny z dużym powiększeniem, próbujcie szukać sierpa. Co tutaj u SpaceX? Cisza. Na razie jeszcze transmisja się nie rozpoczęła. O, zaczynają. Dobra, za chwilę podgłośnimy. Niech tylko intro przejdzie. W pracy popołudniowa zmiana w Holandii. Pozdro. Ja na urlopie, pół dnia urlopu sobie wziąłem, żeby obejrzeć start. Wizualizacja mega postęp. Dzięki. Cześć Mirosława. Oglądasz z pracy, Dorota. Słuchajcie, ja miałem problem, żeby w poniedziałek oglądać. Nie było mnie w ogóle w mieście, byłem poza Poznaniem przez pewien czas. Z dala też od komputera w ten poniedziałkowy. To w sumie to nie był poranek, bo to było już popołudnie, kiedy był planowany start. Nie miałem możliwości oglądać. Bardzo się cieszę, że przełożyli. Także na przekór tym, którzy chcieli, żeby w poniedziałek wystartowało, ja byłem za tym, żeby przełożyli start. No ale dzisiaj niech już wystartują. No chyba, że na weekend przełożą. Czy wyszły jakieś zdjęcia z Blue Walkera? No mi nic nie wyszło z Blue Walkera. Lirydy, tak, w weekend można też zapolować. Jeżeli będzie pogoda, wystawiamy obiektyw w kierunku nieba, gdzieś w kierunku zenitu, z lekkim zboczeniem na wschód i będziemy polowali. Dobrze, słuchajcie, rozpoczyna się stream. Dajcie mi sekundkę, ja tylko poustawiam wszystko, żeby dobrze wyglądało. Thanks for tuning in. I'm Kate Tice, Quality Systems Engineering Manager here at SpaceX headquarters in Hawthorne, California. And I'm Shiva Bharadwaj, a Space Operations Engineer here at SpaceX. Now, if you've been following along, you'll know that we stood down from our initial launch attempt on Monday, and that was due to a frozen pressurization valve on the Super Heavy booster. No dobra, powinno grać. Dawajcie znać w komentarzach, czy słychać mnie, czy słychać streamka. Which caused the valve to freeze up when we were loading super chilled liquid oxygen into the booster. Now, these valves are super important because we actually need a pressurant to go back into the tank as we consume propellant, and we actually use a pressurant that comes from the Raptor engines. It's heated down there and then put back in the tank. And so a frozen valve. Dzięki za potwierdzenie. Pół godziny do startu. Think of it like drinking out of a thin plastic water. No i Starship w całej okazałości, czyli tak naprawdę ile mamy tam? Wysokości 120 metrów niespełna. 2-stopniowa rakieta. Zobaczcie, ta dłuższa dolna część to jest rakieta nośna, natomiast statek kosmiczny, ten nieco krótszy, na samym czubku, na samej górze. As many of you know, Starship is the latest and largest vehicle developed to date by SpaceX. It will be the world's most powerful launch vehicle once fully developed and have twice the thrust of the Saturn V rocket. But the key breakthrough with Starship is that Cześć Maria, hej.
reusable and capable of carrying up to 150 metric tons of payload to orbit in a reusable configuration and up to 250 metric tons when expendable. Now, for context, Falcon 9 is only partially reusable. We recover the largest part of the rocket, that's called the first stage, but we don't recover the second stage. And Falcon 9's heaviest payload to date is just over 17 metric tons. So 150 to 250 metric tons on Starship is an order of magnitude greater in terms of the payload capacity. Now, for today's test, we will be the first. Cały czas pokazują nam Shipa 24 i booster numer 7, które są zestakowane, połączone, tworzą tak zwanego Starshipa. Generalnie docelowo przeznaczenie jest takie, żeby obydwa człony były wielokrotnego użytku, ale podczas tego testu nie będzie podjętych prób odzyskiwania. I booster i Ship będą wodowały. Booster szybciej w Zatoce Meksykańskiej, Ship chyba po niespełna 90 minutach w okolicach Wysp Hawajskich. Cześć Radek. Now, if it does all go well, then we'll expect the Super Heavy to light up its 33 Raptor engines at the base of the vehicle and lift off, clear the pad away down from Starbase. Będę miał do Was teraz prośbę, żebyście mi potwierdzili. Ja sobie włączę nasłuch na to, co mamy przekazywane od SpaceX. Powiedzcie mi, czy czasami się jakieś echo nie zrobiło? Starship's 6 second stage engines ignite and watch as Starship coasts for about an hour at altitudes ranging between 150 and 250 kilometers before re-entering Earth's atmosphere and make its own hard landing in the Pacific Ocean about 250-ish kilometers offshore. Now, we are not really Gites, dziękuję bardzo. many camera views after separation. That is to say, if we even make it that far. But we do promise that whatever views we do have, we will bring them to you live. Yep. We have a couple of ground stations along the way, so if we are able to get good telemetry, assuming we make it Pięknie to wygląda. then of course those will be available on the Oby wystartowali. and also worth mentioning today, like the whole Pamiętacie, ile silników ma booster, ile silników ma statek kosmiczny? attempting those hard water landings in Booster ma 33 Raptory, natomiast to, co widzimy teraz, czyli statek kosmiczny, Ship z tego, co pamiętam, ma 6, tylko to jest tak podzielone 3 i 3, czyli 3 silnikami steruje w normalnej atmosferze, a 3 chyba są przeznaczone do używania w przestrzeni kosmicznej. On spadnie na Hawaje, no w okolicach, Franek, w okolicach. Nie wiem, czy zamiarem SpaceX byłoby, żeby na Hawaje spadł. A live view of the South Padre Amphitheater, where both SpaceX employees, friends and family, and members of the public are gathering to watch Starship lift off, and we can see the crowds are gathering there as well. And of course, we want to give a shout out to the SpaceX team. You see them there on screen, members of our launch command, our Star. Jestem ciekaw, ile kosztuje, ale cały projekt Starshipa, chyba opracowanie i budowa to był koszt około $5 miliardów, ale gdyby tylko skupić się na jego użyciu, koszt eksploatacji będzie wynosił około $1 miliona, co jest śmiesznie niskim kosztem, jeżeli mówimy tutaj o startach rakiety, zwłaszcza startach rakiety i statku, który może, to było chyba 100 ton ze sobą wziąć na orbitę? Poprawcie mnie. To są naprawdę nieduże pieniądze, jeżeli już mówimy o kosztach pojedynczych startów. In addition to those 2 stages, Starship actually has a third stage, which we call stage 0. Jackie, tak, za 26 minut, czyli niecałe pół godziny, ale to jest tak naprawdę otwarcie się okienka startowego. To okienko potrwa nieco ponad 60 minut. Czy wystartuje punktualnie o T0?
Nie wiem, ale wszystko na to wskazuje, bo on chyba już jest zatankowany, więc Let's talk about the tam nie ma na co czekać. T0 i powinien lecieć. It's heavy, it's super heavy. When it's operational, it'll be responsible for providing the power to escape that mighty gravitational pull of Earth that we've got here and take Starship into orbit. The booster itself stands about 70 meters tall and is roughly the same height as a fully integrated Falcon 9, which is just so crazy to me. Oby tylko na Polskę nie spadł. No niestety trajektoria przelotu nie uwzględnia tych szerokości geograficznych. Będzie przelatywał nad Zatoką Meksykańską, gdzieś przez cieśninę florycką, potem przez południową Afrykę i dalej w kierunku Pacyfiku i Hawajów. Czyli bliżej równika. Ta inklinacja nie będzie miała wysokiego kąta. In the middle, and they're going to be providing the tilt maneuvers and also helping to reorient the booster as it comes back later in today's flight. Yeah, and when we say gimbal, it's basically tilting or almost wiggling the engines a few degrees and in either direction to allow the booster to steer itself, just as you said, Shiva. And we'll get some great shots later of actually a wiggle test that we perform ahead of liftoff, just to make sure that all of those engines are able to control their full range of control authority. One thing to note, those Raptor engines are completely designed and manufactured in-house. They are, as many of you know that have been following along, they are a reusable methane oxygen staged combustion. Super heavy, czyli ta biała część, ona ma około 70 metrów dokładnie. Czyli nawiązując do sumarycznej wysokości, którą podałem, 120 metrów, to ta biała rakieta nośna ma 70, a około 50 metrów ma ta ciemna część, czyli statek kosmiczny. Yeah. Now, like Falcon 9, the Super Heavy has 4 grid fins to assist with orienting itself in its return back to Earth. We got a shot of them there beneath the Starship's aft flaps. Now, as we talked about earlier, Super Heavy is not going to be attempting a land landing today. But with this flight test, we're still trying to get as much data as we can. We're focusing on the fundamentals. 3600 ton Liftoff portion. Paliwa chyba powinno tam Get some data wejść. on how the fins work and for that water landing that Super Heavy is going to be making after ascent. I love that great view of the fins there. Now, Starship, or the spacecraft, is the second stage, and it makes up the top portion of the vehicle. It's designed for carrying passengers and cargo to Earth orbit and beyond. It stands about 50 meters tall, which is a little taller than the Statue of Liberty. It's comprised of 6 Raptor engines, 3 sea level and 3 vacuum engines, which are optimized to operate in the vacuum of space. And they provide a maximum of 258,000 tons of thrust in vacuum. Spacecraft is also outfitted with 4 flaps to help aerodynamically control the vehicle's attitude, which you can see those 2 forward flaps there on your screen now. So they help control the vehicle's attitude during atmospheric flight and enable precise landing at the intended location. Now, one thing we got to mention, the heat shields. They are iconic. Starship is wrapped in a heat shield, which is composed of 18,000 hexagonal ceramic tiles designed to insulate the vehicle during that atmospheric entry. And that's really important because the temperatures can be as high as 2,600 degrees Fahrenheit. The hex-shaped tiles, like the ones that Shiva and I have, roughly make up about 2/3 of the vehicle. We can see that we have some different shapes. Mine is slightly curved. As you can imagine, it sits on the curved portions of the Starship vehicle. Now, the one that I've got is a hexagonal tile that's more flat, and it's really used for the flatter structures on the vehicle. And we need a heat shield because when you're coming back in from re-entry, we're going supersonic, we're compressing all the air ahead of us. That ends up causing a lot of heating along the surface, and without a heat shield, that would go straight into the structure. Yeah, one thing that's amazing to me, especially when I first picked up one of these heat shield tiles, is that they're so light. They almost feel like they're made out of foam. They're that light, and they kind of sound like it too. And one thing that we do want to mention, in order to reject the maximum amount of heat during that entry, like Shiva was just saying, they're black, and that's because black helps reject that heat that is building up on the exterior of the heat shield. Now, Starship is designed for vertical takeoff and landing as opposed to... Po taniości, bo pewnie większość Polaków tam pracuje. Nie wiem jak tam, ale słyszałem, że w okolicach Berlina
w tej olbrzymiej fabryce Tesli, to tam akurat dużo Polaków pracuje. Bardziej, że tam nie jest daleko z zachodniej Polski, to jest chwila, moment, żeby do Berlina przeskoczyć. No to mała dygresja odnośnie polskich pracowników zatrudnianych przez Ilona Muska. For today's test, Starship does not have its landing legs attached because, like we said before, it won't be returning anywhere. Starship is expected to make a very hard ocean landing, which, if we even make it that far and manage to get any views, it will certainly make for a very exciting end to today's test. At this point in time, we are 20 minutes, or just over 20 minutes from liftoff. Let's check in with John Innsbrucker for a status update. Hey, John. Jak mi się podobał filmik o Ziemi, który podesłałaś, to ja tutaj muszę się nisko pokłonić i przeprosić, bo na pewno go nie obejrzałem, ale nadrobię zaległości. Dzięki za przypominajkę. That commonality helps build the reliability. And the fuel today is liquid methane, and that's at a temperature of just over 100 kelvins. That's about minus 272 degrees below zero on the Fahrenheit scale. Now, liquid methane is a different fuel from Falcon 9. That booster uses RP1 kerosene. However, our oxidizer is liquid oxygen, and that's the same as Falcon 9. Because there is no oxygen in space to support combustion, we have to bring our own. Now, leading up to where we are right now, we had a go-no-go poll. That was conducted just after T-minus 2 hours. And once the team gave their goes, we started loading propellants onto the booster at T-minus 1 hour and 39 minutes. At T-minus 1 hour and 22 minutes, we began propellant loading of the ship. The second stage you can see on your screen right there. Now, propellant loading of the Starship's second stage main tanks completed at about the T-minus 27-minute mark, at which time we then began loading the 2 header tanks in the nose of the second stage. Now at T-minus 3 minutes, when the first stage super heavy propellant loading completes, that means we'll have all the propellant on the rocket, and the vehicle will be fully loaded with over 10 million pounds of propellant. Now right now at T-minus 19 minutes and counting from liftoff, the weather and winds are looking good. We have been watching the ground level winds. They're at 18 miles an hour. As the morning continues, they will increase, but that is below our limits right now. We're also looking at upper altitude winds. We're waiting for one more balloon, but we believe that we're going to be go. On the launch vehicle itself, the teams, the good news, they're not working any issues right now. But if for some reason we do not make our test flight today, if we have to hold, we have a backup launch window. However, we're not sure when it would be. It could be 24 or 48 hours after today. It'll depend on how far we get into the countdown. But right now, heading for a T0 at 8:28 Central, 13:28 Universal Time. Kate, everything is looking good. Awesome news. Now, in order to make life multiplanetary, we need a fully reusable vehicle that's capable of To carrying. wiecie co, tak jednym uchem słuchałem, ale czekają chyba na jakieś dane pogodowe, z tego co zrozumiałem. Więc chyba to jest jedyny problem, który może wystąpić związany z pogodą. Every time you wanted to fly, you'd rarely go anywhere, and for most of us, it would be completely unaffordable. In order for us to get to Mars and back with lots of people, lots of cargo, multiple times, reusability really is a must. In advance of our first missions to Mars, Starship will execute a number of missions with both cargo and O, tak łapać go dzisiaj nie będą na pewno, nie? To pamiętajcie, obydwa człony rakiety będą wodowały. Pierwszy bardzo szybko, bo już po niespełna 8 minutach powinien wodować. Jakby on się ułoży do lądowania, ale będzie wodował w Zatoce Meksykańskiej, natomiast Ship, czyli ta część, która jest teraz pokazywana na ekranie, ale fajnie, Starlinki wypuszcza. Tak, słuchajcie, w takich ilościach będzie wypluwał Starlinki na orbicie. No jestem ciekaw, tam się mówi o nie 50-60 sztukach, tylko kilkuset sztukach, które może wynosić. No jestem ciekaw, jak takie kosmiczne pociągi będą wyglądały. Wracając do Shipa, czyli tej górnej części, wodowanie już bez chyba takiego prawidłowego ustawiania po prostu chlapnie nam w oceanie, w okolicach Hawajów. Test fly and perform low-level altitude maneuvers and attempt landing.
The initial test flight or hop reached about 20 meters in altitude. That was followed by the one that you've got on your screen here. This was our 150-meter altitude hop. We went up, took a little jaunt away, about 100 meters or so away from the launch pad, used that Raptor engine to fly and actually land. And actually, this hopper is actually down at Starbase now. Yeah, I love this shot. It's just so fun to see it fly. After a series of 150-meter hop tests with earlier prototypes, the Starship program saw a major breakthrough during a test flight of the vehicle known as serial number 8, or SN8. You can see it there on your screen now. In December 2020, SN8 demonstrated a first-of-its-kind controlled aerodynamic descent and landing flip maneuver. 2 words, belly flop. The SN8 prototype rose to an altitude of 12.5 kilometers or 7.8 miles and conducted a belly flop maneuver, which you see there, during its descent. While it didn't stick the landing, the test was a major milestone in the development of Starship. In fact, we should be able to see that unfortunately failed landing. Boom. It was fun to watch, though. Rapid unscheduled disassembly, but learned a lot of data. Now, the testing continued on to prototype serial number 9. It took a 10-kilometer flight. That's about 6.2 miles up. In February of 2021, we had a nominal ascent. We executed the engine cutoffs once we got to the top of the altitude window. We did that belly flop maneuver, which is so much more fun to say than controlled descent, aerodynamic maneuver. That was all stable, but unfortunately we had a dramatic end on this flight as well. Dookoła Ziemi latają setki śmieci, tysiące, dziesiątki tysięcy śmieci latają. In another pretty large fire. Monitorujemy kilkadziesiąt tysięcy na pewno. Both of those flights was Resztek rakiet, satelitów działających, satelitów wyłączonych ze służby, mnóstwo tego jest. in those two. Ale duża liczba, ale uwierzcie mi, w skali wielkości naszej planety, a wielkości takich pojedynczych obiektów i nawet tej ilości kilkudziesięciu tysięcy, wydaje mi się, że nie robi to mimo wszystko takiego wrażenia. Liczba wydaje się wielka, ale uwierzcie mi, o wiele więcej samochodów jeździ i jest zarejestrowanych w samej Warszawie, która w skali globu jest niewielka, a my tutaj porównujemy, nie wiem, 40-50 tysięcy obiektów o różnej wielkości, które otaczają cały nasz glob, tak? Całą planetę. Wydaje mi się, że to jest promil, tak? W stosunku do tego, ile możemy tak odnieść to do ilości na przykład samochodów na świecie albo tylko w jednym mieście. Sorry za dygresję, ale tutaj Paulina odnośnie tych setek śmieci, o których piszesz. While we're on orbit, that will enable us to have a fully reusable transportation system that's designed to carry both crew and cargo on long duration missions, interplanetary flights, and will help humanity get to the moon, travel to Mars, and beyond in our solar system. This is all just basically our path of progress, basically an iteration on each vehicle. And that iterative process is a core part of how we work here at SpaceX. We like to test early and often, publicly as well in our case, and that's both for hardware and software. And while it doesn't always go as expected, we learn so much from it, and it informs our next attempt. Yeah, we learn a lot from actually putting the vehicle through flight-like tests. Even the test on Monday gave us an opportunity to learn more about the vehicle into today's launch attempt, and so far things are looking really good. Now, we are continuing into our countdown. We're about T-minus 12 minutes to go. I think it's a perfect time for another check-in with John Insparker. How's it going, John? Well, Shiva, the good news is that the nets are quiet. The teams are currently working. No significant launch vehicle issues. You can see the T clock there on your screen, T-minus 12 minutes, 10 seconds, and counting. Propellant loading is continuing on both the Super Heavy and the ship stages. You can see the graphic on the left-hand side of the screen. Most recently, we began loading liquid oxygen and liquid methane fuel into the header tanks on Starship. Those are 2 small tanks just underneath the nose. Okej, trwa cały czas tankowanie. Szyb jest praktycznie zatankowany. Widzicie zresztą na ekranie teraz jakby postęp procentowy napełnienia zbiorników.
Now, Jeszcze trochę brakuje rakiecie nośnej, ale jakby lecą do przodu. Ja pamiętam, jak czytałem relacje z tego poniedziałku, bo nie miałem okazji oglądać, to chyba w tym czasie już się mówiło o tym, że start nie dojdzie do skutku. Tam licznik cały czas szedł do przodu, ale dosłownie chyba kilka sekund, kilkanaście sekund przed dopiero go zatrzymali, ale już kilkanaście minut wcześniej wiedzieli, że startu nie będzie. Póki co takich sygnałów teraz nie ma. Na ile takie śmieci są niebezpieczne dla satelitów? No trochę są, ale jesteśmy w stanie z wyprzedzeniem ocenić, kiedy może dojść do jakiejś niepożądanej sytuacji. Pamiętacie, nie wiem, sytuację, w której z poligonu w Plesiecku, to jest w Rosji, wyszczelono rakietę, która zniszczyła satelitę rosyjskiego. Sami po prostu swojego satelitę zniszczyli, no, bo mogą. No, nie wiem, czy to było etyczne, ale mogą. No i doprowadzili do tego, że w przestrzeni kosmicznej pojawiły się tysiące odłamków. Oczywiście zrobili to totalnie bezmyślnie, nie wiedzieli, przecież nie wiadomo, gdzie te odłamki polecą i one się znalazły blisko Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ale jak się okazuje, na tyle można było to namierzyć i śledzić, że dokonywano korekt położenia stacji kosmicznej, a także z wyprzedzeniem odsyłano astronautów na wszelki wypadek, żeby skryli się w statkach kosmicznych, które są zacumowane do ISS. Więc no, jest jakiś zapas czasu, żeby to obliczyć. No, śledzimy wszystkie te obiekty, no, ale faktycznie są niebezpieczne. No. No i cześć Ewelina, hejka, hejka. Cześć Tomasz. Gdzie oni lecą? Dzisiaj nigdzie, to jest lot testowy. Oni nawet wysoko nie polecą. To będzie troszkę ponad 200 km, czyli no, taki pseudo-orbitalny lot. Nawet z całej Ziemi nie okrążą. Lot rozpocznie się w Boca Chica, zakończy na Hawajach, czyli no, pełnego okrążenia tutaj nie będzie. To orbit, but if you're going to go set up a base on the moon or Mars, you're going to need thousands of metric tons of propellants, and so you're going to need a fleet of vehicles that's capable of doing that. Yeah, one thing to note. Logiczne, że robią to dla postępu, wcinanie chorych dzieci jest słabe, no jest w tym prawda. No. Moglibyśmy o wszystkim tak powiedzieć. No, po co projektujemy samochody, po co rozwijamy nowe silniki? No, dla postępu. Niestety trzeba przymknąć oko na niektóre rzeczy i o ile komuś to się wydaje mało etyczne, mało ludzkie, to postęp niestety musi iść do przodu. You could tell by the energy here in Hawthorne as well that everyone's getting really exciting. I feel my own heart rate going up and up. I know, it must be really, really exciting to go see this. And I mean, just the sheer amount of power on Starship. Maciej, oglądamy próbę wystrzelenia Starshipa, czyli Shipa i rakiety nośnej, które są połączone, zestakowane razem. Jest to największa rakieta, jaką do tej pory zrobili. Jest to pierwszy test, który ma obydwie części wynieść w kierunku orbity i niespełna jedno okrążenie Ziemi ma być wykonane. Jest to wszystko na potrzeby testu. One nie wylądują, będą wodowały. Prawdopodobnie podczas tego wodowania ulegną zniszczeniu, ale nie o lądowanie chodzi, a o zebranie jak największej ilości danych ze startu i samego lotu. Pressurization on the first stage. In fact, we are just now closing out header tank load on the second stage. Now with the header tanks loaded and closed out, that means we're down to just the first stage to finish loading. That'll finish about T-minus 3 minutes. And at that point, when both stages are loaded, we will have the 10 million pounds of liquid propellant on board. Now in the next few minutes, the guidance system will begin its final... To jest ta rakieta, Alan. To jest ta. During a quiet period when the rocket's not doing anything. The automated flight termination system will be armed, and a final TVC checkout will be performed. Hey, Christian. Those are the engine wiggles, and hopefully we'll be able to see that with the cameras underneath the vehicle and maybe even the second stage engines. And there's a view looking underneath the super heavy first stage with the 33 Raptor engines. Now, a reminder as we continue counting down, if we do need to hold, the point where we hold the clock would be at T-minus 40 seconds. We can pause there
Typically in the past, if we need a little bit more time to finish final checkouts or do some pressurization of the onboard storage tanks, that's where we would hold. But currently, we're not hearing a need to hold. So at 6 minutes, 27 seconds, everything looks good. And of course, Kate Shiva, as we get close, we're going to get into the engine ignition sequence of 33 Raptors, and that's going to be something new for everybody. I cannot wait for that moment. So for those of you No okej, czyli nic nie wskazuje na to, żeby było opóźnienie. Oni oczywiście mają zapas czasu w jakimś tam krytycznym momencie, jeżeli będzie potrzeba, żeby coś dodatkowo sprawdzić, to zatrzymają odliczanie blisko T0, tam chyba około 40 sekund przed. No i mają zapas 62 minut okienka startowego, żeby potem wykonać ewentualne operacje związane z ustaleniem, co tam złego się może dziać, ale nic złego się nie dzieje. Wstępnie za trochę ponad 5 minut. Start. Kicks off that green characteristic spark on Falcon 9 missions. But actually on Starship we use electrical ignition systems. Many of those are integrated on the ground system here. And the electrical ignition, we start lighting the banks at T-minus 6 seconds. And then over the next 4 seconds, the 3 sets... Czy ja wiem, że zawsze jesteś? Wiem, że ktoś jest, jeżeli się zamelduje. Jeżeli ktoś nie pisze na czacie, to nie wiem, że jest. A że jesteś, to miło. Like we said, pretty different from our Falcon 9 launches, and so this will be the first time that any of us have gotten to see this type of integrated test flight with both the Starship and the Super Heavy booster. Everyone's cheering as we get into T-minus 5 minutes. We want to remind everyone that success today is anything. Yeah, it looks fun down there. I kind of want to go join them. For today, success is anything that we learn that No ja z tymi oklaskami i cieszeniem się bym na ich miejscu poczekał clear the pad. do startu i jeszcze te kilka minut, póki nie wybuchnie. Of the pad there, great shot of the quick disconnect on the second stage. You can see the frost line on the booster where that methane is fully topped up. Frankiem już telepie. Franek, trzymaj się tam. Of propellant. Zobacz, jak to wygląda. Zaraz wybuchnie. That quick disconnect is going to separate away as we actually get into the ignition sequence, but it's providing electrical connections now and also providing the propellants that we're loading into the vehicle. Yeah. We're just now under 4 minutes until Teraz flight test. widzowie widmo zaczynają się pojawiać. Ci, co są zawsze, ale nie meldują się. Cześć, Łukasz. Days and days now, but Fajnie, że się odzywacie. it kind of comes down to years. It has been a long time to get to where we are today. Now, fast forwarding a little bit, we have the opportunity to hold, if necessary, at 40 seconds. Wojtek. And we are able to hold Nie kracz. for about 15 minutes, or up to 15 minutes. Ale wiecie co? Na Wojtku przećwiczę tylko i podsunę te komentarze nieco wyżej, bo odliczanie czasu mi zasłaniają. O, tak jest chyba lepiej. We don't have the opportunity to hold, so that's a cool new capability on Starship. Right now, T-minus 3 Siema Dumix. seconds and counting. We got some great Generał, również z Piątkowej pozdrawiam całe Piątkowo Poznań, Wielkopolskę i całą Polskę i również tych wszystkich z Anglii, bo pisaliście, że z Anglii ktoś jest. O, right now nawet nie is ktoś. propellant loading on Maciej, the tak? stage. That should be wrapping up here shortly. In fact, it looks like fuel fill and drain valves are coming closed. That means first stage is fully loaded, second stage fully loaded, and that 10 million pounds of propellant on 2 minuty i trochę. Starship launch vehicle. I want to take a quick moment to say that Cześć Boros. the energy here is electric. I feel like it's Falcon Heavy test demo all Cześć over. Mikołaj. And hopefully you'll hear us as we get into the plus count. But right now, next activity is coming up. The flight termination system. Dobra, na parę sekund przed startem i na parę minut po starcie ja się jakby odłączę, nie będę wam już przerywał. Będziemy kontemplowali albo tą potężną eksplozję, albo wznoszenie się Starshipa na wysokość około 230 km. Po 8 minutach powinniśmy zobaczyć odłączenie się. Może nawet nie po 8 minutach odłączenie, tam już chyba już nawet powinna być mowa o lądowaniu pierwszego członu rakiety. Paliwo zatankowane, stąd ta radocha pewnie. Ja jeszcze raz im powtarzam, poczekajcie na start.
Cześć Cika. Love this view. These are the 33 Raptor engines at the base of the super heavy booster. I think we can see those wiggles now. We're currently inside 90 seconds. Next major activity, T-minus 40 seconds. That is a gate, a decision point. We're waiting. Possibility the propulsion team may need a few minutes. Flight termination system is armed for flight. We're getting ready for T-minus 1 minute and counting. All right, T-minus 1 minute and counting. Pozdrawiam żonę Radka na 50 sekund przed startem, ale dobra, już mi tutaj nie piszcie, żeby pozdrawiać. Kontemplujemy ten piękny moment. T-minus 40 seconds for final checks of the vehicle. Okay, you can see the clock is recycled. Flight director has called a hold. We are recycling. Ups. In a moment, we'll see where they move the clock back to. They could hold at T-minus 40 seconds. They could go to an earlier point. Give us a minute to listen into the nets, and we'll see if we can get you more information to share. Kijek to w TVN-ie właśnie jajko znosi. Uwielbiam wasze komentarze. No ale mamy hold. Czekamy na więcej informacji. Czy niebo w Gdańsku widać? Ja nie wiem. Już nie będę pogody teraz pokazywał, bo oglądamy. No chyba fiasko, póki co. No ale mają 62 minuty okienka startowego. Czekamy na informacje. RIP, no dajcie spokój, jeszcze nie RIP. Macieja to lepiej. No Maciej, Melisę weź. John Innsbrucker again here at the Hawthorne webcast desk. We're holding a T-minus 40 seconds. What we've heard so far is we have a couple of issues we're working. One is the booster tank pressurization. Final pressurization was just a little bit long. That's not unusual. We've held at T-minus 40 seconds before to pressurize. That appears to have been resolved. At the same time on the second stage, they're working some final purging. We should know very shortly if that is cleared and if we'll continue the countdown. Everyone, especially that person, is excited to keep going. Like John said, we should know shortly if we are able to continue. But as we mentioned before, we are able to hold up to 15 minutes and still be able to lift off today. Yeah, on Falcon 9, it's a little bit different. Once we start propellant loading, we pretty much have to go at the targeted time. Otherwise, the propellants can warm up and we may not have the performance for that particular mission profile. It's a little bit different on And Starship. folks,
if I can interrupt. Yeah. It looks like they're clearing all the flags, and we're going to release at T-minus 40 seconds. That is amazing news. Amazing. Team working quickly through their issues on first and second stages. And I'm sure all of the rehearsals and simulations that they've been doing have prepared them to evaluate this data quickly to try to get us in for today's launch attempt. For those of you just joining, we have a brief hold at the T-minus 40 second mark. The team is resolving one issue with the bleed purge on the stage 2 Raptors. Like John just said, the teams are quickly working that, and it looks like the flags are being cleared as we speak. So we should be able to resume the launch countdown any moment now. And it's worth noting on Starship that once we Prawdopodobnie wznowią. restarts from the 40-second period, and then we keep Exactly. going unless another condition pops up. So stick around because Starship could be going here real soon. Don't walk away, that's for sure. Amazing views here coming to us from Starbase, Texas. Cheering to call the start again. 30 sekund. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 8. Zero post-launch flight operations. Booster Raptor chamber pressure is nominal. T-plus 43 seconds into the test flight of the inaugural Starship vehicle. Tower cleared, we're into pitch over. Propulsion reports first stage engines nominal. What a sight from the ground cameras at Starbase. Nominal. We're flying at twice the thrust of the Saturn V heading to space. Acquisition of signal, Corpus Christi. We're throttled down and throttled back up. Going through the period of maximum aerodynamic pressure. As the velocity increases, the density of the atmosphere is decreasing, Max Q. lessening stress on the vehicle. The call out, max Q now. Continuing to watch the first stage as we head downrange. A 100 seconds into flight. Our next major activity is going to be Acquisition shutdown signal, Houston. of the first stage. The Houston tracking station now acquiring the vehicle. With shutdown, we will get separation of Starship from Super Heavy and ignition of the Starship engines. When Starship separates, we light up 6 engines in a staggered sequence. If all goes well, those 6 engines will burn for almost 6.5 minutes. Onboard view from Starship. And there's views of the Raptor engines on the second stage as we prepare for stage separation. Now, after stage separation, the first stage will flip and begin a boost back maneuver for landing in the Gulf. Continuing to fly, 2 minutes 40 seconds. Let's get ready for main engine cutoff. Booster engine cutoff. Beginning the flip for stage separation. Uuu. Czy to normalnie wygląda, czy nie?
Dziwna rotacja. As of right now, we are awaiting stage separation. Czy według mnie coś nie pykło? Separate from the super heavy booster. Yeah, Kate, right now it looks like we saw the start of the flip, but obviously we're seeing from the ground cameras the entire Starship stack continuing to rotate. We should have had separation by now. Obviously, this does not appear to be a nominal situation. Yeah, it does appear to be spinning, but I do want to remind everyone that everything after clearing the tower was icing on the cake. No i po. There, and there, as you saw, as we promised, an exciting end to the Starship inaugural integrated test flight. Słuchajcie, też mi się wydawało, że w trakcie startu coś odskoczyło, coś odpadło. Nie mam pojęcia, co to było, ale gdzieś tam w tych tumanach pyłu i gazów wylotowych coś tam na bok po prawej stronie odskoczyło. The booster and the Starship vehicle. Live view O, pan niezadowolony. center at Starbase, which we refer to as Star Command. As we said before, obviously we wanted to make it. Ale wiecie co, to jest strategia SpaceX, mi się wydaje. Oni wolą częściej, nawet wiele prób nieudanych wykonać i tak dochodzą do rezultatu zupełnie inaczej niż NASA. Zobaczcie, jak NASA chociażby w przypadku SLS-a. Tam może tylko jedna próba statyczna i nic więcej. Tam się nie działo, ale lata projektowania, mnóstwo opóźnień, kupa forsy wpakowana. Zupełnie inny sposób prowadzenia projektu. Get ready to go again. So you never know exactly what's going to happen, but as we promised, excitement is guaranteed. And Starship gave us... Słuchajcie, 191 osób ogląda, ale tylko 77 łapek. Zachęcam nowych, którzy dotarli dopiero na kanał. Zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał, a widzimy się już najprawdopodobniej dzisiaj wieczorem, bo zapowiada się pogoda. Będziemy polowali za pomocą specjalnych kamer astronomicznych na przelatujące satelity nad Polską. Zachęcam, wracajcie dzisiaj wieczorem. Jeżeli pogoda nie pyknie, widzimy się jutro. Water and all the air and sea space along with that flight path and those surrounding areas we cleared in advance of the test. And of course, we're going to be coordinating with local authorities for the recovery operations. But honestly, what an exciting morning. Oh my gosh. We had a success. Metalowe, błyszczące, dokładnie. Starbase, Texas at 8:28 a.m. Takie coś odpadło. We cleared the tower, which honestly was our only hope. We cleared the tower, and all the data that we collected all the way through all those Raptor, those 33, although I think we saw that 3 Raptor engines were out, but we got all that data, and we got so far as to hoping to see the Modlę się o pogodę we Wrocławiu, ale słuchajcie, lirydy dokładnie w ten weekend. Patrzcie, wysoko w niebo, trochę w kierunku wschodnim, tam szukajcie roju meteorów o nazwie lirydy. Trochę więcej na ten temat powiem wam już jutro. Pojawi się film na temat tego, jak i gdzie patrzeć, żeby rój meteorów znaleźć na niebie. Nie, według mnie nie nastąpiło rozłączenie. No właśnie to był problem. Bo to był też test działania tego mechanizmu związanego z rozłączeniem obydwu członów, tak? On powinien nastąpić, nie nastąpił i zaczęło rotować. Nagle taka rotacja się pojawiła. Zresztą, słuchajcie, nie chcę się wymądrzać, bo nie śledzę projektu Starshipa od samego początku. Czekamy na oficjalny komunikat od SpaceX. Rapid unscheduled disassembly. At this point, we're going to end our webcast here. Teams will continue to review the data and work toward our next flight test. But before we go, a big Taki ładny, cześć Robert. SpaceX team on an exciting first integrated flight test of Starship. And of course, a shout out to our viewers. We appreciate you joining us. And as always, we thank you for your interest in Starship, SpaceX, and your ongoing support. Till next time. Ach, proszę Państwa, no i SpaceX zakończyło swoją transmisję. Czas też kończyć powoli naszą. Nie wiem, kiedy kolejna próba. No, musi taki zestaw
Może już gdzieś mają w hangarze przygotowane i dość szybko się to zadzieje. Nie wiem. Obiecuję Wam, że nadrobię zaległości w temacie śledzenia postępów związanych ze Starshipem, bo na co dzień się tym nie zajmowałem. Zawsze patrzyliśmy w kierunku Falcona 9 i tego, jak stare linki są wynoszone w kierunku nieba. Wracając do tego, co mówiłem parę minut temu, jeżeli pogoda na to pozwoli, a wszystko wskazuje, że pozwoli, bo po prawej stronie widzicie teraz estymację, czy też prognozę pogody na późny wieczór. To jest wręcz godzina 22. Jeżeli utrzyma się ta prognoza, to jeszcze się dzisiaj zobaczymy na polowaniu na satelity. Spróbujemy złapać jakieś ciekawe obiekty na niebie, a od 2 tygodni nie było pogody. Jest to pierwsze prawdopodobnie takie fajne okienko na niebie, które się pojawia od dawien dawna, przynajmniej u mnie w Poznaniu. Także kto chętny, zapraszam, wracajcie późnym wieczorem. Informacje oczywiście przynajmniej z 2-godzinnym wyprzedzeniem, że ten live będzie puszczał i na YouTubie, i na Facebooku. Zerkam jeszcze na czat. Ciekawe, po ile bilety były. Wiesz, zobaczyć taki wybuch też bezcenny. Dopiero po szkole. Gorąco jak nie wiem, u mnie też ciepło. Prawie 20 stopni w Poznaniu w tej chwili. Chętnie wbiję na live, jak będzie. Spoko. Jak będzie pogoda, to będzie i live. Krok został zrobiony. Dokładnie. Kolejny kroczek, uważam, został zrobiony. Mają telemetrię ze startu. Do momentu wystąpienia problemu jest telemetria. Będą wiedzieli za kolejnym razem po prostu, jakich błędów nie popełnić. Angelika, dzięki za transmisję. Ja również Wam dziękuję za obecność i do usłyszenia. Mam nadzieję późnym wieczorem. Na razie, dzięki.